widać fajnie. Cześć, cześć, cześć. Serdecznie wszystkich witam na kanale Zrobione Ręcznie ULM. Jesteśmy w Turcji na wakacjach. Z Wami Lena. Kochanie. Dzień dobry. I mój mąż na imię ma Zygmunt. Ostatni filmik nagrywałam też razem z nim. Byliśmy na basenie. No i bardzo mu się spodobało, więc stwierdziłam, to dlaczego nie? Dlaczego nie? Możemy się pokazać razem i porozmawiać, tym bardziej, że on bardzo chętny do pozowania na filmach, na zdjęciach, więc dlaczego nie? Co ty tam cały czas oglądasz? W pięknym miejscu żeśmy akurat się usiedli i naprzeciwko są tarasy widokowe. To widać całą Malanię. Lornetkę dzisiaj zabrał, ja się Całą śmieję. Malanię widać, oba. No ale my w każdym bądź razie znajdujemy się w Oba i po jednej stronie, tutaj po mojej prawej stronie góry, a po lewej stronie morze i tak do morza w linii prostej, no nie wiem ile, kochanie, metrów to może być. Skąd? 250 Tak, metrów. no może 250 metrów, no góry trochę dalej, ale widoczne są. I, miejsce, otoczenie naprawdę świetne. A jak trochę dalej pojedziecie, to tam już zaczynają się gaje bananowe, na tych wzgórzach rosną takie ogrody, gdzie oni te banany tam hodują, pilnują, no i pomarańcze, mandarynki też, Tak, nie? tak. Wyżej już I granaty. plantacje, granaty nie wiem, nie widziałam, ale No u Fatifa to było na tej no tak, wysokości. tak, też prawda, granaty, ale pomarańcze, mandarynki tak, rosną, no i banany oczywiście. Słuchajcie, zacznę jutro nowy projekt, obiecuję, że nagram wam film i pokażę, jak zaczynam tworzyć nowy projekt jeansów, które robimy z recyklingu. To już wiecie, że przerabiam rzeczy, stare rzeczy i daję im nowe życie. I jutro zacznę nowy projekt. No ale póki co dzisiaj odpoczywamy, to postanowiłam, że pokażę wam, jak wygląda nasz odpoczynek, jak wygląda kolacja. Zaraz za chwilę właśnie Ale zjemy. cukru nie ma, proszę cukier mi podać. A, cukier jeszcze, to ten. Nie, A, tam to cukier. ten cukier, proszę bardzo. Za chwilę też zjemy kolację, a teraz na razie właśnie turecki czaj. Ja uwielbiam turecki czaj, bo mało to, że szklanki zupełnie inne, to i smakuje No to chyba zupełnie dwa inaczej. trzeba na ten, bo Co? większa szklanka jest. No chyba tak, dwa muszę Tam gdzie włożyć. zawsze Smakuje zupełnie inaczej. Ja nie wiem, ja pamiętam w dzieciństwie, to moi rodzice mieli taki czajniczek specjalny, twoje pewnie też. no to Taką esencję się tak, robiło. esencję się zaparzało. Tak, ale parzyła tu się. całkiem inaczej się to robi. No nie wiem, na czym to polega, w każdym razie czaj smakuje zupełnie inaczej. Ja myślę, że od gatunku czaju to zależy Tak. przede wszystkim. No ja nie wiem, bo przecież niby tak samo parzyło się, zaliwało się, później z tej esencji robiło się większa, na przykład kubeczek, no ale tutaj czaj zupełnie jest inny, no i uwielbiamy sobie wyjść wieczorem na Powiedz, że spacerek. jesteśmy pierwszymi chyba A klientami właśnie przy jesteśmy dzisiaj otwarciu, pierwszymi klientami. otwarciu nowego I baru. tutaj nowy lokal powstał blisko nas. Turecka kuchnia, ceny przystępne, były się dopytywałam. Ciasteczka żeśmy dostali I właśnie gratis. dostała dzisiaj dla nas w podziękowanie, dostaliśmy ciasteczka i to są bardzo słodkie desery. Mój mąż uwielbia słodkie, O, więc jakie słodkie. pewnie się cieszy. Ja nie bardzo lubię słodkie. No i na poczęstunek, ale generalnie u nich jest tak, że jeżeli przychodzisz do restauracji na kolację i kupujesz, zamawiasz sobie kolację, to oczywiście dostaniesz jakiś gratis. No, najczęściej czaj na pewno dostaniesz za darmo, dostaniesz jakiś poczęstunek. Hello? A, to szefowa chyba. Na pewno nie doliczę cię do rachunku jakiegoś dania, które znajdzie się na twoim stole. Za chwilę pokażę, jak wygląda turecka kolacja, bo myśmy przyszliśmy do baru typowo tureckiego, nie tam, gdzie
zachodni turyści, tam są pewnie nasze europejskie dania też serwują między innymi, a tutaj jest kuchnia turecka i pokażemy za chwilę, jak wygląda taka kuchnia. No a na razie delektujemy się czajem. No powie, że to już dzisiaj świętujemy Dzień Dziecka, A no bo jutro właśnie. już nie będzie kasy. No tak, Jak czyli dzisiaj pochulamy, chcę powiedzieć, że dzisiaj pochulamy, kochanie. Tak, a jutro na zupie będziemy w domu. Czyli dzisiaj pochulamy Na na barszczu tureckiej ukraińskim. kuchni, a jutro już dietka. No żartuję oczywiście, ale generalnie dzisiaj Dzień Dziecka i wszystkich pozdrawiamy, wszystkich dzieci, wszystkich rodziców, którzy świętują dzisiaj razem ze swoimi dziećmi ten dzień. Życzymy Wam dużo zdrowia, powodzenia, oczywiście sukcesów w szkołach, wszędzie, no ale nie tylko małych dzieci, bo dorosłych też, bo jeszcze nie tak dawno to mama składała nam życzenia, pamiętasz, na Dzień Dziecka. Niestety rodzice już nie żyją, nie moje, nie mojego męża. W tamtym Życzymy roku. wszystkiego najlepszego tym dzieciom, których nie mają już rodziców. Mimo to, że my sami już babcie, dziadkowie, to dopóki rodzice nasze żyją, my wciąż jesteśmy dziećmi, no ale dzisiaj utraciliśmy taką możliwość. Wszystkim życzymy dużo szczęścia i zdrowia. Za chwilę pokażemy turecką kolację. O, no. O, to za słodkie na ciebie. Sługa teraz. No, teraz właśnie szykujemy się na kolację. Za chwilę serwuje nam tutaj dziewczyna. Wie geht's dir? Ja, alles gut. Gut, gut, schön. Ja. Fein. No i za chwilę dostaniemy tureckie jedzenie, tak jak powiedziałam, spróbujemy. Przedtem byłam tam do wyboru, mają różne rzeczy. Dał mi Pan popróbować to po odrobinie, żeby spróbować smaki, bo niektórych dań nawet nie wiem. Pierwszy raz takie coś widzę. Więc spróbowałam, ale generalnie dominują takie ostre, Bardzo ostre. takie Ja wybrałem z sobie ryż, pieprzem. te fasolki, tak? Ciecierzyca z takim sosem, taka fasolką. typowe i No i kurczaka, kurczaczek, kawałek, tak. no. A ja właśnie, O, a to zastawki Pani przyniosła nam zastawki, to jest takie do zakąski. No i do tego zaraz przyniesie główne danie. Ja wybrałam sobie też ryż, jeszcze jakieś coś, którego nazwy nie pamiętam, ale zaraz Wam pokażę. Powiedziała, że w jakichś liściach to zawinięte. Nie wiem, czy nie winogrona, zobaczymy, ale w środku jest słodko ostre nadzienie i rodzynki też. No i do tego też kawałek mięsa, no i zobaczymy jak to smakuje, bo Takie słodkie typowo. ciasteczko, ja już nie A mogę. ciasteczka. Z reguły w Polsce to Ciasteczka musimy- dostaliśmy 2. 3 takie mogę zjeść. A tutaj Możesz zjeść. A tu połowy nie mogę. Zjadł jedno i mówi, że już ma dosyć, bo faktycznie jest bardzo słodkie. Oni wszystko przesładzają, u nich w tych cukrach, w ogóle te słodycze, które robią, to u nich aż się leje od tego cukru. No i wiadomo, że jak zbyt mocne, przecukrzone słodycze, to dużo tego nie zjesz, się nie da po prostu. No ale czemu nie? Spróbować można. Teraz niosą, tak jak powiedziałam, niosą zastawki, do tego jeszcze chlebek turecki, to jest właśnie kochanie Twoje danie. Tak jak mówiłam, ryż i właśnie sos z fasolą, kawałek kurczaka, pokażę jak to wygląda, więc to jest danie typowe tureckie. No, a ja dostanę też ryż a jeszcze coś Ci tutaj włożyli, nawet nie wiem co to jest, ale tutaj takie coś leży. Nie wiem, czy zamawiałeś coś. Nie, no nie wiem. No i ja właśnie, a ja pokażę swoje, teşekkür ederim. Ja pokażę właśnie swoje danie i to jest to, co mówiłam. Wygląda to mi tak jakby trochę do gołąbków, ale powiedzieli, że nie jest to kapusta, chociaż ja nie wiem, czy to właśnie to. I w środku w nadzieniu jest też rodzynki.
czyli to jest słodko-ostre jedzenie. No i kurczaczek do tego, kurczaczek leży na takim czym, nie wiem co to jest, ziemniaki chyba, nie wiem. Kaszta manna. Nie, chyba ziemniaczki. I tak wygląda danie typowo tureckie. No i teraz co? Smacznego, kochanie. Wybrałeś to, co chciałeś, ja wybrałam to, co chciałam. Zjemy kolację, spotkamy się za chwilę. Smacznego. I chciałam powiedzieć, że takie danie na przykład w Turcji kosztuje 200 tureckich lira. No to jest na nasze pieniądze 25 zł. Do tego przenoszą właśnie takie zastawki, to widzicie, różne zakąski, no chleb do syta i prawdopodobnie tą herbatę, która nam przyniesie, no to już nie daliczą, to wiem na pewno, jeszcze ciasteczka Teraz nam dostali. wodę przynieśli, ale No jeszcze wody nam przynieśli, jeszcze chociaż nie zamawiamy, ale do obiadu dostawamy wodę. No i teraz kolację. jeszcze sobie popatrzę na tarasy widokowe. Na tarasy widokowe, bo Walani. mamy piękne widoki jesteśmy w dookoła, wodzie. a my sobie Tarasy są odpoczywamy. walani. Próbować, bo właśnie to danie, które mówiła, wygląda to jak nasze gołąbki i to prawdopodobnie jest zawinięte w kapuście, tylko że w środku ostre nadzienie z warzywami, nie z ryżem. Ryż jest osobno, tutaj mam garstkę ryżu, a w środku nadzienie, no właśnie trochę bliżej, 3-4. Okay. W środku jest nadzienie dosyć ostra, warzywna mieszanka i no nie wiem, mi smakuje. Ty? No ryż, Ale chcesz spróbować tego gołąbka? nie. No, ryż jak ma bardzo dużo soli jest. Z czym? No, w ryżu. Teraz zobaczę. W ryżu nie wiem czy sól, ale te gołąbki takie ala gołąbki są faktycznie bardzo ostre. Dobrze, że ty nie wziąłeś, bo ty kochani nie lubisz takiego rzeczy. No i tutaj te zestawki chcę spróbować, zaraz będziemy pić. O tak odstawimy. Chcę spróbować właśnie te przystawki, które nam przynieśli, pasty. To jest z czosnkiem, taki ser jakby z marchew, ser i czosnek, dobre, teraz to. Chyba fasolka na baraninie będzie. No ale smakuje Ci? No weź jedno może to. Stawimy może, żeby tą wodę, żeby było widać, nie? To. Możesz wziąć i zobaczyć, czy to baranina jest. Nie chcę. Ja chcę właśnie przekąski spróbować wszystkie. Jakieś różne sałatki. To jest fasolka prawdopodobnie. A to, no to jest pasta z bakłażanu. Jak zwykle oni chyba takie podawają. Z orzechem. Z orzechem. I to jeszcze. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, 5 różnych smaków. To są przystawki przed jedzeniem. I kontrastowe są ostre z czosnkiem i takie łagodne. No właśnie to jest fasolka, ja tak думаю, taka zielona i smaki łagodne. Teraz jeszcze to. A to są ziemniaki jednak pod Podmiot. kurczakiem. No, trochę dziwne zestawienie, bo podawałem ryż i ziemniaki na jednym talerzu. Ale można to wybrać. No tak. No ale przystawki świetne, ja lubię takie rzeczy. No to jest właśnie ten bar. Tutaj wszystko przyszykowane do czaju, do tureckiego, do kawy. Tam siedzi mój mąż. No i pokażę Wam jak wygląda właśnie tutaj jedzenia tureckie. Tutaj są zupy. 2 gatunki zupy proponują. Nie zapytałam ile kosztują, ale generalnie to u nich tak z ciecierzycy, z kurczaka, z pomidorów i w innych barach taka zupa kosztuje 180-130 lira. Tutaj nie zapytałam ile kosztuje. No i teraz tak,
Tutaj właśnie ziemniaczki z jakimś mięsem, z papryką, taki full warzyw, ryż oczywiście. Pilaw oni na to mówią. To są właśnie te małe, co mówiłam, podobne do naszych gołąbków, tylko że nadziane warzywami. Tam są kabaczek nadziewany z mięsem. Później jakieś, nie zapytam co to jest, ale wygląda na paprykę nadziewaną. Tu jest właśnie taka fasola z ciecierzycą, tam cały zbiór tego jedzenia. Mój mąż takie rzeczy lubi. No tu są pieczone z grilla bakłażan z pomidorkiem. No i tu jest kurczak. To jest typowe tureckie jedzenie, ponieważ dużo dań, dużo ostrych rzeczy i mało mięs w ogóle, bo u nich mięso jest generalnie bardzo drogie i oni jedzą mięso odświętnie. No dlatego, no oczywiście dla turystów gotują, ale najbardziej dostępny właśnie kurczak. A tak to nie za bardzo. U nich to te ciorby, te zupki. No i różne dania, które miksują się dowolnie z warzywami, z sałatkami i tak dalej. No i teraz przejdę do następnego stoiska i pokażę Wam desery, bo coś się tutaj serwuje właśnie jako deser na słodko. Ale co chciałam jeszcze powiedzieć, na przykład takie stoisko to jest powiedzmy bar rodzinny i tu możesz wybrać 3 dania, czyli 3 różne gatunki na jeden duży talerz. No i ta porcja, taka obiadowa porcja, to kosztuje 200 lir. No i teraz pokażę Wam, już ciemno się zaczyna robić dookoła i teraz pokażę Wam deser. Tutaj jest to stoisko z deserem i tu, tak jak mówiłam, słodkie rzeczy. Tutaj u góry to takie ala budyń jeszcze z polewą czekoladową. Wszystko słodkie. Mąż mój lubi, bo to jest miękkiutkie, takie no budyniowe. To są właśnie te ciasteczka, które są normalnie pływają w cukrach. Pływają. Jest wszystko, aż się leje z tego kapie. Na dole są też desery. No i też możesz sobie tutaj ewentualnie wybrać, co lubisz. No i na dole to już tam pasty, sałatki, które znalazły się dzisiaj u nas na zastawkach. To co mówiłam, to jest właśnie takie z papryczki, ze serem, z czosnkiem. Tutaj marchew była z czosnkiem, coś takiego. No i tak wygląda turecka typowa restauracja, czyli bar turecki, nie dla turystów, tylko dla Turków i tutaj można zjeść tanio i dobrze, ponieważ jest do wyboru co nieco. Tak wygląda. No i wracam teraz do swojego stoliku. No i to już na dzisiaj wszystko. Pokazałam Wam to, co chciałam. Teraz już jest ciemno, ciężko jest nagrywać, a my dziękujemy Wam za to, że jesteście. Lajkujcie, nie zapominajcie lajkować, subskrybujcie kanał. Do zobaczenia w następnym wideo. Pa, pa! Pa.